Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Audycja Między Słowami. Przed chwilą mieli Państwo okazję posłuchać utworu Kiss Kiss Jana z płyty I Store My Fear and My Pain in the Nape of My Neck. Jan, oczywiście przypominam, jest gościem audycji Między Słowami. Koncerty mamy, myślę, że przegadane. A w Polsce coś się będzie szykowało? Czy jest coś w planach, czy nie? O, tak na razie jest. Tak, jest coś w planach. Są myśli o tym, żeby coś podziałać tutaj. Są myśli o tym. Jest ogłoszony festiwal Bittersweet. Jeszcze mam jedną taką rzecz, o której za bardzo nie ciśniemy. Na razie nie cisnę, ale bardzo to będzie fajne. Tak, myślę, że jest na co czekać, bo to jest projekt, na który bardzo jestem podekscytowany, więc będzie coś fajnego. I tak, i zobaczymy. Czy my posłuchamy, tu ucho przyłożymy i tam ucho przyłożymy, coś tam wyłapiemy. Może teraz przechodząc też w ogóle do płyty. Mam różne odczucia, bo z jednej strony mam wrażenie, że jest coś takiego sakralnego w ogóle też w tej płycie. Ona już jakby ten pierwszy utwór Floating już tam coś tam podpowiada, że dzieje się coś takiego, jakby się miała zacząć jakaś msza. I w ogóle na początku jest spokojnie, później na płycie jest jakby coraz żwawiej. W ogóle ten ostatni utwór, który zresztą który jako pierwszy Państwo wysłuchali, czyli What Do You Want From Me, to jest po prostu jakiś kawałek z pokazu mody. Ja miałem takie skojarzenie, że to jest taki kawałek, wiesz, no Fashion TV albo tam, albo po prostu na jakiś pokaz mody. Tak mi się takie to elektro przypomniało. Ale nie, muszę wrócić do koncertów jeszcze na sekundę. No bo tak, płyta jest elektroniczna, ale jak właśnie widziałem twoje rolki na Instagramie, no to tam jest też jednak dość organiczna, jest perkusja. Tak, jak to tutaj to będzie? Znaczy, czy to jest jakby, czy do koncertów podchodzisz inaczej ze swoimi utworami i dajesz im jakieś drugie życie? Zdecydowanie. Tak, to jest w ogóle coś, dlaczego ja lubię live'ową muzykę, że to jest bardzo właśnie takie performatywne, że to w ogóle możesz napisać tą muzę, a potem jakby robić z nią zupełnie co innego. Bawić się. Ty się zmieniasz, możesz grać właśnie tak jak mówię teraz z różnymi muzykami. Każdy ma inne podejście. Każdy inaczej też czuje tą muzykę. To w ogóle można robić różne rzeczy z tą muzą potem. Więc tak, no ja produkcję tą jakby z nagranych kawałków traktujemy jako bazę oczywiście i jakoś nie przearanżowujemy je totalnie i nie przerzucamy 100% na live, ale traktujemy to jako bazę i potem jakby z tą bazą pracujemy też, co dograć na żywo, co zagrać, co zostawić, co przerzucić, co jest takie ważne, że raczej lepiej nie zmieniać tego. Więc tak, no jakby bawimy się na razie w takim A są zakresie. takie myśli na przykład, że że tak w sumie fajnie wyszło. Fajniej niż na przykład, niż na płycie. Że jak na przykład Tak. Ja w ogóle fajniej, nie wiem czy fajniej, bo to wiadomo, że zawsze jest inaczej, ale mi się wydaje, że ja też jakby i moja muzyka zyskujemy bardzo dużo przy poznaniu nas na żywo, że to jest zupełnie inny experience. Są te emocje jednak na żywo, to jest coś takiego, czego się chyba nie da jakoś podrobić. No, to jest unikatowe takie bardzo. Rozumiem. Wracając teraz do płyty. No to tak jak wspominałem, jest coś sakralnego. Czasami mam wrażenie, że może odzywają się jakieś demony, albo walczy z demonami na tej płycie. Mam tutaj też różne interpretacje, bo te utwory dla mnie przynajmniej, jako odbiorcy, nie są też jednoznaczne. Ale myślę, że te demony gdzieś tam się pojawiają. Jest nostalgia właśnie, o której ty powiedziałeś. To jest spokojny utwór, ale tematyka nie jest właśnie wesoła, tak? Bo ja tak odczuwam to, że to jest albo po prostu o wojnie. Okej, bo tam przecież śpiewasz o dzieciach, że nie mogą się śmiać głośno, bo bo będą miały powód do płaczu. Będą miały powód do płaczu, tak, że nie wiedzą, co się dzieje, że one wiedziały,
jak przeżyć, prawda? No to ja miałem takie skojarzenie albo właśnie z wojną, to oczywiście też z Ukrainą, ale z drugiej strony może, no bo też dużo jest takich wydarzeń w Stanach, no takie strzelaniny w szkołach, no to ja miałem takie skojarzenie. Ciekawa jest na pewno interpretacja. Każdy wiadomo, że ma jakoś swoją, ja przelewam, jakoś to jest w ogóle jakiś temat taki, który bardzo długo mi chodził po głowie, czyli ten utwór miał się w ogóle wcześniej jakoś tak nazywać. Stwierdziłem, że nazwę go w końcu Nostalgia, ale jakby temat, wokół którego ja krążyłem i notatki jakieś pisałem, to było nostalgia i trauma. I to, jak nostalgia i trauma są dwiema stronami tej samej monety, że to jest jakaś, że tak powiem, wizja przeszłości, że to jest i nostalgia i trauma są umiejscowione w przeszłości i jak w ogóle, jak na to patrzymy. I ja w ogóle pisałem ten utwór przez jakieś 2 tygodnie, po prostu siedziałem codziennie i pisałem notatki, wypływało ze mnie wszystko, więc wydaje mi się, że może ja lubię tak tworzyć i mam nadzieję, że to wychodzi właśnie, że to już jest tak przepuszczone przez jakiś filtr. Tam jest, jakby są jakieś, nie wiem, wiadomo, że to ja piszę, więc piszę też z jakimiś swoimi odniesieniami do jakichś swoich rzeczy, jakichś osobistych może, ale jakby to jest takie bardzo uniwersalne dosyć, że każdy to jakoś zrozumie w inny też sposób. To są takie już przefiltrowane emocje i przefiltrowany sens tej właśnie nostalgicznej traumy albo traumatycznej nostalgii. No. Wow. Trochę mnie tak zaskoczyłeś jednak z tym zestawieniem. A czemu? No, że nie myślałeś tak o tym wcześniej? Nostalgia to jest, znaczy w ogóle pierwotnie to jest nostalgia, to jest tęsknota za krajem, za ojczyzną, tak, ale nostalgia, wiadomo, że też nostalgiczny nastrój, no to jednak trochę to jest, mi się to kojarzy z tęsknotą. Ja to tak trochę odbieram, to jest tęsknota za traumą, albo to jest może powroty do traumy, może to jest wspominanie tej traumy, ale jednak nostalgia mi się bardziej kojarzy z czymś pozytywnym. No tak, mi też, właśnie o to chodzi, że jakby dlatego mówię, że to są te same jakby, ale tylko, że obie są jakby umiejscowione też jakby w przeszłości i jak patrzymy w przeszłość, to jakby pewne nostalgia może być na przykład takim mechanizmem wypierania w ogóle tej jakiejś traumy, którą wiesz, jakby romantyzujemy sobie na przykład przeszłość, bo właśnie były jakieś tam traumatyczne wydarzenia, każdy ma jakieś swoje rzeczy, które musi przerobić. Nie wszystkie są traumą, ale każdy jakby z czegoś wyszedł i było i dobrze, i źle. Nie ma czegoś jakby takiego, że się jest jakby 100% wszystko jest pięknie i fantastycznie, albo że 100% wszystko jest beznadziejne i złe. No i właśnie o to mi chodzi, że to nostalgia i trauma, o rozpatrywanie też przeszłości, no bo jeżeli chce się dobrze funkcjonować w teraźniejszości i zdrowo patrzeć w przyszłość, no to też trzeba tak chyba trochę rozpatrzyć się, skąd się wzięło, skąd się pochodzi, na czym się stoi i z czego się w ogóle składam i rozłożyć to na części pierwsze i zobaczyć, co jest dobre, co jest złe, co idzie dalej ze mną, co zostawiam, jak w ogóle na to patrzę, więc chyba o to trochę chodzi. Okej, a miałeś też jakieś spotkanie z innymi ciekawymi interpretacjami, bo wiadomo, że jak płyta idzie w świat, to tak, każdy odbiorca ma swoją, może mieć swoją własną interpretację. Nie, chyba nikt nie jakoś na głos tak nie wypowiadał tych jakichś swoich interpretacji. Pamiętam tylko, że jak napisałem tą piosenkę i poszedłem ją nagrać do studia, no to były to jakieś parę take'ów, ale po prostu była cisza w studio. Totalnie, w sensie i Jerry był i właśnie i Anka, moja menadżerka, i po prostu oni też jakby zazwyczaj, no nie wiem, dają jakieś uwagi od czasu do czasu. Jerry, no to wiadomo, że pracujemy razem, no to Jerry mi tam daje uwagi, żeby spróbować tak, spróbować inaczej, a tu jakby po prostu była cisza, tu była taka jakby świadomość tego, że to jest, tutaj ja muszę to, jakby ja wiem, co z tym zrobić, bo to jest no takie grube, nikt po prostu nic nie mówił, i mnie bardzo dużo kosztowało nagranie tej płyty, tego kawałka. Tak, to jest w ogóle mój ulubiony kawałek na płycie i uważam, że jeden z najlepszych, jakie napisałem.